Wielu z Was ostatnio pyta nas o to, czy warto obracać udziałami w nieruchomościach gruntowych, no bo są liczne szkolenia. No i teraz warto się na tym zastanowić, poznać mity i fakty. Dlatego prezentuję Wam fragment naszego webinaru, będącego audycją połączoną z naszymi szkoleniami o obrocie gruntami, w których omawiam problemy obrotu udziałami w działkach. Staram się to omówić obiektywnie, a tak naprawdę do tego obrotu mam stosunek ambiwalentny. Jeżeli jednak chcesz wiedzieć więcej o nieruchomościach, o prawie, o trendach, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości. Zapraszam do wspierania naszego kanału, bo wspierający dostają zawsze więcej. I przypominam, że na stronie cement24.pl znajdziesz dużą liczbę szkoleń o obrocie nieruchomościami, szkoleń przeznaczonych dla inwestorów i dla pośredników. Tak więc zapraszam na tę stronę. A teraz prezentuję fragment tej audycji. Jakie pytanie dostaliśmy? To chyba na fali, widziałem też ostatnio w niektórych mediach, bardzo lansowanego tematu, że warto jest obracać udziałami w nieruchomościach, a już udziałami w nieruchomościach gruntowych. Na tym się po prostu zarabia fortunę i czy to jest prawda, jak to robić i tak dalej. Temat w ogóle współwłasności udziałów był poruszany w naszych szkoleniach, ale może faktycznie warto go uporządkować i też z tego, że ja tak trochę kpiąco powiedziałem o tych szkoleniach i o tych zarobkach na sprzedaży udziałów, to nie znaczy od razu, że tego się nie da zrobić. Owszem, można na takich udziałach zyskać, ale można również stracić. Trzeba znać konsekwencje i wiedzieć, jaka jest procedura sprzedaży czegoś we współwłasności. No i teraz po pierwsze też warto wiedzieć, że są różne rodzaje tej współwłasności, bo może być coś tak, jak jest to w małżeństwie, gdzie no niby jakaś nieruchomość jest współwłasnością obu małżonków, ale jeden nie może sprzedać bez drugiego, ale też jest taka współwłasność normalna w udziałach, czyli jakaś nieruchomość, na przykład nieruchomość, ale no to mówimy o nieruchomościach, znajduje się w udziałach i jest posiadana w różnych udziałach przez wiele podmiotów, wiele osób, czasami osób i firm, różnie to się mogło zdarzyć, różne mogły być przyczyny powstania takiej współwłasności i w tym przypadku takie zniesienie współwłasności jest możliwe i w dodatku to tak naprawdę każdy współwłaściciel może żądać zniesienia współwłasności. Co znaczy, że ten współwłaściciel może być na przykład, nie wiem, 50 współwłaścicieli i ten może mieć 1/1000, ale też może żądać zniesienia tej współwłasności. Takie uprawnienie może być wyłączone na przykład przez jakąś czynność prawną na czas nie dłuższy niż 5 lat. Jeżeli jednak w ostatnim roku przed upływem takiego terminu dopuszczalne jest przedłużenie na kolejne 5 lat, więc już jest problem. Dodam też, że ja tutaj będę mówił o podziałach nieruchomości związanych z gruntem, działek budowlanych, może działek zabudowanych domem też, no bo to w sumie podlega takim samym zasadom, ale nie będę mówił o temacie dotyczących gospodarstw rolnych, bo to jest zupełnie co innego i zresztą gospodarstwa rolne są poza tematem naszego kursu. I teraz jak to w ogóle się odbywa? Każdy może zawnioskować o zniesienie tej współwłasności. Może być sytuacja, w której współwłaściciele wszyscy zgodzą się i powiedzą: OK, nie ma sprawy, znosimy współwłasność. Ale może też między tymi współwłaścicielami nie być zgody, na przykład jeden z nich może się z jakiegoś powodu nie zgadzać i wtedy taki podział trzeba przeprowadzić przed sądem. Przed sądem zresztą można zrobić podział nieruchomości nie tylko wtedy, kiedy ludzie się nie zgadzają,
i wtedy taki wniosek to, o ile dobrze pamiętam, kosztuje 1000 zł, ale jeżeli się wszyscy zgadają, no to jest 300 zł. To jeżeli dobrze pamiętam te opłaty, ale myślę, że dobrze pamiętam te opłaty. I to jest taka procedura, że jeżeli chcesz przeprowadzić ten podział, to ten podział musi być zgodny z, z takim przeznaczeniem tej nieruchomości, takim społeczno-gospodarczym, zgodnie z przepisami rozmaitych ustaw, co oznacza, że na przykład takiego podziału nieruchomości nie zrobi się w ten sposób, że załóżmy działka ma 1000 metrów, a ktoś ma 27 tysięcznych udziału w tej działce budowlanej, to że jemu się wyznaczy 27 tysięcznych, 27 metrów, odetnie się z tej działki, narysuje się taki podział i masz sobie weź te 27 metrów. Nie, taki podział nie zostanie przeprowadzony, no bo będzie niezgodny z przepisami, w tym na przykład z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no a poza tym z tym, że działka o powierzchni 27 metrów kwadratowych może nie być działką budowlaną. Po prostu. Dlatego, że jak żeśmy mówili w szkoleniu, przecież działka budowlana po pierwsze no nie ma określonej jej powierzchni i można sobie wyobrazić, że taka działka 27 metrów jest pełnoprawną działką budowlaną, ale w większości przypadków po prostu nie będzie, bo nawet nie będzie można na niej zachować odległości od sąsiadów, żeby móc cokolwiek zbudować. Chociaż, jak powiedziałem, może się zdarzyć, bo przecież takie małe działki, na przykład w centrach miast, gdzieś, gdzie jest zabudowa w ostrych granicach, dom Kereta w Warszawie to najmniejszy dom, który właściwie powstał poprzez zabudowanie prześwitu o szerokości chyba 1,5 metra między jakimiś budynkami, został wzniesiony. To jest znana zresztą konstrukcja, więc takie coś jest możliwe, ale generalnie rzecz biorąc, takiego kawałeczka się nie wydzieli z różnych właśnie powodów, o których wspomniałem. I teraz, jeżeli jest możliwa taka realizacja przez podział, przez wyznaczenie normalnych działek budowlanych, i jeszcze byłoby w ogóle idealnie, gdyby ten podział pasował idealnie do udziałów, jakie ci współwłaściciele mają w tej nieruchomości, no to bardzo często jest to w przypadku działek najlepsze rozwiązanie. Chociaż też zaraz powstają spory, bo jeżeli działka stanowi długi pas od drogi publicznej i jest bardzo, bardzo w głąb, to zaraz się zaczynają dyskusje. Ojej, ale działka przy ulicy jest mniej wartościowa, dlatego on żąda od innych dopłat lub spłat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli taki podział jest niemożliwy fizycznie do wykonania, to można na drodze ugody, umowy między współwłaścicielami lub na drodze wyroku sądowego doprowadzić do podziału, w którym zostaną wyliczone kwoty spłat i dopłat. Po prostu nie da się tego podzielić równo działek, tak jak są udziały w gruncie, ale jak ktoś dostał za dużo, no to spłaci pozostałym, a jak dostał za mało, to dostanie od nich pieniądze. Jeżeli jest zgoda, wszystko jest proste. Już kilka razy powiedziałem, że jeżeli jest zgoda, bo tutaj też warto zauważyć, ile taki podział nieruchomości może trwać. No i powiedzmy sobie tak, jeżeli to załatwicie na polubownie poprzez umowę między współwłaścicielami, no to w zasadzie są czynności takie formalno-prawne. Jeżeli trzeba działkę podzielić na kilka działek, no to sobie ją podzielicie i tyle, ile to trwa w gminie uzyskiwanie decyzji podziałowej, potem pójdziecie do notariusza, zniesiecie współwłasność, zapłacicie na przykład u tego notariusza te pieniądze za te zniesienie współwłasności, założenie nowych księg wieczystych itd., itd. Przejdziecie tę całą procedurę, no to macie to bardzo szybko, chociaż kosztownie. Dlatego właśnie powiedziałem, że
wiele osób może chcieć pójść do sądu, mimo tego, że się zgadzają. Dlaczego? Bo notariusz po prostu skasuje was z tytułu opłaty za akt notarialny, a w sądzie, gdy jest zgoda, to będzie was to kosztowało te wspomniane wcześniej tylko 300 zł. Chociaż będzie trwało dłużej, no bo do notariusza zazwyczaj można się umówić z dnia na dzień wręcz, a do sądu, no to cóż, sprawa musi trafić do sądu, no i tam jakiś zostanie wyznaczony termin, a jak to bywa w sądach, no to reguły nie ma, różnie z tymi terminami bywa. Natomiast jeżeli dojdzie do sporu i w tym sądzie zaczniecie się, wszyscy ci współwłaściciele zaczną się spierać, będą podnosili kwestie wyceny nieruchomości. Ktoś przyniesie jakąś wycenę od jednego rzeczoznawcy, drugi niezadowolony z tej wyceny przyniesie kontroperat szacunkowy od innego rzeczoznawcy. Zaczną się dyskusje, zacznie się jakieś celowe lub mniej celowe z przypadków losowych. Ktoś nie będzie mógł pójść do sądu, bo będzie chory i tak dalej, i tak dalej. No, może się okazać, że taka sprawa ciągnie się latami. Ja chyba w szkoleniu tym online wspominałem Wam, że znam sprawę niby prostą, toczącą się o dostęp do drogi publicznej, która, no, wydaje się, przepisy są jednoznaczne i to powinno być proste rozstrzygnięcie. 17 lat. Kto Wam zaręczy, że tutaj zniesienie będzie szybsze? Tego Wam nikt nie zaręczy. No i też w końcu, jak te osoby są ze sobą niezgodne, nie mogą dojść do porozumienia, nie chcą ustalić jakiegoś podziału nieruchomości, no to może się zdarzyć sytuacja, w której sąd w końcu powie tak: OK, to ja już mam was dość, mówię w takim uproszczeniu, co sąd sobie pomyśli, i po prostu zarządzam sprzedaż tej nieruchomości na drodze licytacji, a państwo potem podzielą się pieniędzmi, które otrzymacie po tej licytacji. No i co to oznacza? Licytacja, prowadzi ją komornik. On musi jakieś pieniądze też dostać z tytułu tej licytacji. Bardzo często nieruchomości sprzedawane w drodze licytacji takiej komorniczej sprzedają się po cenach niższych, niż by sprzedały się, gdyby to wszyscy zrobili zgodnie. No i dodam, że jeżeli są wszyscy zgodni oczywiście do rozliczenia się, nie chcą się bawić w nowe działki, to mogli po prostu ustalić między sobą, że sprzedadzą tę nieruchomość, będą współdziałali tak, żeby dostać za nią jakąś dobrą, ale rozsądną cenę i podzielą się tymi pieniędzmi. To po prostu jest takie znacznie lepsze wyjście niż sprzedaż na licytacji komorniczej. Jeszcze jest jedna sprawa, którą też parę razy widziałem, że ci udziałowcy chcieli sprzedać, ale zazwyczaj w zasadzie, no, to jest prawie regułą, można powiedzieć, no może nie stuprocentową, ale prawie regułą, 90, nie wiem, 5-8% regułą. Najwięcej szkód w znoszeniu tej współwłasności robi ten, który ma najmniejszy udział. I ja też widziałem takie sprzedaże, w których po prostu te współudziały nie były sprzedane za tę samą cenę. To znaczy ten, kto miał ten mały udział, to dostał jeszcze dodatkowe jakieś pieniądze od pozostałych współudziałowców. Po prostu on dostał więcej, no bo już po prostu już nie chcemy sądu, dajmy sobie święty spokój, niech ten ma, idzie i się cieszy. Na tej zasadzie to też takie transakcje były. Każda sytuacja, którą można załatwić na podstawie dogadania się, większość takich sytuacji jest lepsza niż pójście do sądu. Pójście do sądu to jest ostateczność, no z uwagi przede wszystkim właśnie na to, że nie wiadomo, jak długo będzie ta sprawa przed sądem się toczyła. Często są to sprawy, czytacie kodeks, czytacie przepisy, wydają się te sprawy bardzo proste, wy macie rację, adwokat was też zapewnia, że wy macie rację, a potem się okazuje,
że to trwa i trwa, no bo jak jeszcze pójdziecie do sądu, a jest spór, to też warto przecież wziąć sobie adwokata. No i jeszcze oczywiście z takim zniesieniem współwłasności to się wiążą sprawy podatkowe. To nie jest tak, że państwo nie będzie chciało nic na was zarobić. I teraz tak, jeżeli na przykład ta własność będzie przenoszona, te wszystkie udziały sobie skupi jakaś jedna osoba, no to będzie ona musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od nabycia tych udziałów innych współudziałowców. To tak jakby kupowała nieruchomość i tyle. Taka stawka podatku przy gruntach to jest 2%. Może być też tak, że do tego zniesienia współwłasności dojdzie bez jakichś spłat. No to wtedy ten nabywca będzie związany podatkiem do zapłaty podatków z tytułu ustawy o podatku od spadków i darowizn, bo po prostu nieodpłatnie uzyskał jakieś udziały, wzbogacił się nieodpłatnie. Jeżeli znowu to będzie sprzedawane, te udziały będą sprzedawane, czy też kupowane od kogoś, no to też pamiętajmy, że jeżeli potem je odsprzedajemy, te współudziały przed upływem 5 lat, to płacimy podatek dochodowy. Tak więc też warto pamiętać. No i teraz wróćmy do tego pytania po tej takiej sporej chyba ilości wiedzy, to wróćmy do pytania, które zadano nam. Czy warto się zajmować obrotem takimi udziałami, pośrednictwem w obrocie takimi udziałami oraz czy warto samemu skupować takie udziały i na przykład kupić ten mniejszościowy pakiet, a potem zażądać sprzedaży, rozliczeń, no i kiedy to jest opłacalne. No więc już częściowo odpowiedziałem. Jeżeli chcecie skupować takie udziały, no to trzeba by je skupować przede wszystkim bardzo, bardzo tanio. Co jest możliwe, bo czasami osoby, które są we współwłasności, a wiedzą, że z resztą rodziny, bardzo często rodziny po prostu się nie są w stanie dogadać, no to, a chcą uzyskać jakiekolwiek pieniądze, to i szybko uzyskać te pieniądze, to one mogą być chętne do sprzedaży takiego swojego udziału. A potem co z tym zrobić? No to oczywiście możecie skupować inne udziały, albo też po prostu wymusić sprzedaż tej nieruchomości, która będzie trwała i zapłatę wam za ten udział po już jakiejś takiej normalniejszej cenie, mając trochę więcej czasu. No i właśnie pytanie ile, bo może to będzie inwestycja, która się zwróci wam za 10 lat z powodu przewlekłego postępowania sądowego. Trzeba podchodzić racjonalnie do takiej sytuacji, nie ma jednej porady, ale w każdym razie widać, że to nie jest tak bezproblemowe, jak mówią to niektórzy guru, którzy wyrośli na szkoleniach o flipach mieszkaniowych, a teraz jeszcze wymyślili nowy temat do zarabiania pieniędzy, czyli temat do promowania tematu sprzedaży i obrotu udziałami w nieruchomościach jako wyjątkowo pewnego i doskonałego zarobku. Przecież ten, kto wam sprzedaje ten udział, ma takie same prawo jak wy, gdy go nabędziecie. Więc z jakiegoś powodu on ten udział sprzedaje. Może go nie chcą od niego odkupić tamci współudziałowcy, nie może się z nimi dogadać, wie, że się będzie ładował w jakiś problem prawny, a to wy teraz wyjdziecie na jego miejsce. No więc to jest jedna z takich uwag dotyczących tego handlu współudziałami. Poza tym, czy można na tym zarobić? Bo już powiedziałem, że nie wiadomo kiedy, ale powiedzmy można. Czy warto pośredniczyć w takich transakcjach? No i to jest większy problem. Dlaczego? Na to pytanie osoby chcące zajmować się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami znajdą odpowiedź w naszych szkoleniach na stronie symen24.pl.
ale mam nadzieję, że w ogóle interesuje Was rynek nieruchomości, a jeżeli to jest prawda, no to subskrybujcie ten kanał, ponieważ na tym kanale dowiecie się bardzo dużo o trendach w nieruchomościach, o zmianie prawa, w ogóle o zasadach obrotu nieruchomościami. Zapraszam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie playlistę dla wspierających nasz kanał. No i też oczywiście jestem zainteresowany Waszymi komentarzami, ale po pierwsze prośba, że jeżeli komentujecie to, co dzieje się na rynku nieruchomości, to zawsze podawajcie nazwę miejscowości, o której piszecie, bo informacja bez tej nazwy nie jest żadną wiadomością dla innych użytkowników naszego kanału. No i cóż, trzymajcie się i zarabiajcie na nieruchomościach.